Dobra, witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, co jest dzisiaj? Środa. Dzisiaj mamy jakieś newsy, ale to chyba już po newsach. Zaraz się przygotuję szybko do sesji. Wczoraj była taka sklejka trochę chaotyczna, ale nie miałem czasu. Musiałem to jakoś posklejać. No ale dobra, niestety możecie zobaczyć poprzednie nagranie. Dzień 5 bodajże jest podpisany, to możecie sobie zobaczyć. Dobra, w ramach przypomnienia jest tu mój niezbędnik, tak? To jest zbiór jakby zasad, zbiór moich przemyśleń, zbiór tego, co się nauczyłem w ciągu 10 lat tradowania, tak? Bardzo ważne jest to, czym się odżywiacie, jakie macie podejście w życiu, jakie macie warunki w domu, a bardziej chodzi mi tutaj o mentalne przygotowanie w ten sposób, że nie macie żadnych problemów w domu, nie? Wtedy macie czystą głowę, możecie się skupić na tradingu kilka godzin, to na pewno wystarczy. Co innego w momencie zaczynacie, kiedy macie lipę w domu, jakieś kłótnie i tak dalej. Wtedy po prostu trading nie pójdzie i jestem o tym przekonany. Dobra, teraz tak, mamy tutaj reguły moje. To wszystko znajdziecie na Discordzie. Jeżeli byście chcieli dołączyć, to zapraszam, wystarczy mi napisać maila i wyślę zaproszenie na Discord. No i tak, to jest najważniejsze, ale zaraz do tego przejdziemy. Wykresy, kiedyś używam tikowych, teraz już nie używam. Dziennik, kiedyś też używałem takiego pisanego dziennika, teraz uważam to troszkę za stratę czasu i po prostu nagrywam każdą swoją sesję. No tutaj jest podstawy jakby handlu, wejścia w pozycję i setupy. To są moje autorskie setupy, z których korzystam, nie? Dobra, teraz tak, checklista, nie? To wszystko muszę sobie posprawdzać, zanim zacznę handel. O, tutaj, dokładnie tu. Czyli tak, newsy sprawdzałem wszystko po kolei, ja będę mówił i będę to omawiał i sprawdzał. Dobra, to czyli sprawdzamy newsy. Co mamy na dzisiaj? Na dzisiaj zapasy ropy naftowej to nas nie interesuje, chociaż trochę na pewno. Jak widzicie, tu jestem w pozycji, ale zaraz do tego przejdę, bo to teraz przed chwilą odpaliłem niedawno. Dobra. Sprawdzić wolumen. Wolumen dzisiaj, no spoko wolumen jest, otwarcie 300 000 prawie, zajebisty. Odpalić wykresy posiłkowe. Wykresy posiłkowe to też również na Discordzie znajdziecie. Są to wykresy takie jak indeks dolara, czy ETF-y takie jak QQQ czy SPY, no różne takie rzeczy, sektory energetyczne i tak dalej, czyli sprawy gospodarcze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to sobie sprawdzam. Ustawić alarmy, już nie muszę, bo wydarzenia były. Sprawdzić połączenie sprzęt, korzystam ze speed testu, zawsze sprawdzam sobie speed test, jak to wynika, znaczy jakie mam łącze, czy stabilne, czy niestabilne, czy trzeba zresetować coś. Przygotować dziennik lub program do nagrywania sesji, oczywiście ja to mam, bo nagrywam. Przygotować plan rozgrywania przy pomocy wczorajszych notatek i tutaj zaraz się tym zajmiemy. Chwileczkę, podpalam te wszystkie wykresy. Dobra. I teraz sytuacja wygląda tak, że przejdziemy sobie do omawiania tego, co tutaj bym chciał zobaczyć na wykresie. Co nowe high? Ja szukam shortów. Jesteśmy tak wykres jest tak wysoko tutaj, no troszkę brakuje do przetestowania, natomiast no ja szukam w tym wypadku shortów. No i tak od ostatniej sesji się za dużo tu nie zmienia. Po jedynce coraz to nowe high są testowane i coraz to nowsze knoty od góry, tak? Czyli ściąganie rynku w dół. Wczoraj też była fajna sytuacja, jak widzicie i możecie zobaczyć poprzednie nagranie. Szukałem również shortów, dzisiaj również szukam shortów. I co wyżej, to po prostu staram się znaleźć jakieś fajne shorty, żeby rozegrać fajny, poważny swing trading, nie? No i teraz tak, przesunę sobie tą linię tu, żebym wiedział. No i teraz z D1 szukam tutaj nowego low w tych rejonach, nie? To prosta koncepcja. Teraz tak, H4, no jakaś tam dywergencja jest, nie? Jak zobaczycie, tu idzie wykres do góry, tu idzie wykres w dół, czy wskaźnik w dół, tak? Mamy coraz to niższe szczyty, więc to jest dywergencja. Dobra, jeszcze H1. To pousuwać mi wszystko. Dobra. No H1 bez zmian, tak? Tu jest jakiś range wzrostowy, nazwijmy to, nie? No i tak, no dalej oczekuję tutaj weryfikacji tutaj niższych poziomów, no ale każdy dzień jest taki monotonny, nudny. No, rozgrywam te shorty, szukam tego wejścia na fajny swing, ale no, trzymają to i ciągną cały czas do góry, nie? Tak z takich ważniejszych punktów to
z tego co tutaj widzę, to jest na pewno settler, tak? Jest to specjalnie wyliczane, jakby giełda CME wylicza zamknięcie na jakichś tam zasadach. Jeżeli Was to interesuje, jak to jest liczone, dokładnie ten close, zamknięcie tego close'a po settlerze, to musicie wpisać w czata, czy tam Google, jak to jest liczone. Mnie to nie interesuje, ale jest to na pewno ważny punkt, bo od tego miejsca często rynek wachluje, tak? W górę lub w dół. I zauważcie, zobaczcie, knot zareagował od tego miejsca. To jest bardzo ważny punkt i jeżeli po przebiciu tego punktu może być w ten sposób scenariusz rozgrywania na shorty, natomiast ja już mam shorty, tak? Zaraz przejdziemy, wszystko omówię, jak to się stało, że mam shorty, nie? No i teraz tak, to co mógłbym sobie tu wyrysować, to jakąś tam linię w ten sposób i zaznaczę sobie tutaj to, co mnie interesuje, czyli tym kolorkiem i tym rodzajem linii zaznaczam sobie punkty, które mnie interesują, na których mam się skupić, nie? Tak, jeżeli chodzi o jakiś kanał wzrostowy, nie bardzo. Tu jest jakiś wedge teraz, tak? Jakiś tam trójkąt wzrostowy, nieważne. No tutaj się za dużo na tym wykresie nie dzieje, więc koncepcja jest taka, że po prostu szukam shortów w dniu dzisiejszym. Ok, tu mamy spike newsowy. I tak, wejdźmy sobie po M5, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, wyczyszczę to sobie. I po M5 wygląda mi to w ten sposób, tak? Czyli było tutaj jakiś szczyt, tak? Overnight high, overnight low, tak? Jak wiecie, ja zaznaczam zazwyczaj od 24 do 6 rano, czyli jeżeli jest 6 rano tutaj, to tutaj ogólnie jest najniższy punkt, jeżeli chodzi o w ten sposób. To jest mój overnight range, tak? Ale, że tutaj o 7 nastąpiło mniej więcej fajny taki knot do wyciągania, więc ja sobie tutaj wolę przestawić w ten sposób. I teraz moje podejście polega na tym. To zostało przetestowane. Pyk. W tym miejscu, tak? Czyli tu poszedł spike newsowy, to jest spike newsowy i wybili tutaj, został wybity jakby overnight high, został wybity. Teraz jeżeli ten punkt jest wzięty, 22 000, o którym trąbię od kilku dni albo nawet więcej, jest odbębniony, równy poziom. Spike troszkę wycisnął wyżej. No i teraz oczekiwałbym jakiejś reakcji, nie? Jakiej reakcji? No przynajmniej do tego miejsca. Taki większy target to tutaj, tak jak wczoraj. Również wczoraj celowałem w low, również dzisiaj celuję we wczorajszy low. Bo ten wykres, ogólnie koncepcja pasuje mi do shortów. Teraz tak, odpalę sobie tutaj wykres Open Range Box. I teraz zaraz szybko jeszcze tutaj omówimy temat i będzie mały problemik, bo będę miał tutaj awarię prądu niedługo, znaczy będzie elektryk, który będzie tu grzebał, więc przez chwilę nie będę miał prądu. Ale jeżeli chodzi o pozycję, to się nie musicie bać, bo ja to sobie będę na telefonie na Traderate obserwował z telefonu, ale tutaj wszystko pozostawiam, nie? Mniejsza o to. Dobra, teraz tak, jeżeli mamy już boxa włączonego, za 3 minuty się Open Range, czyli to jest mój autorski ogólnie wskaźnik, sam go tutaj napisałem i on mi wyznacza Open Range, czyli pierwsza 15-minutowa świeczka zaznacza się i na tej podstawie wyznacza mi targety, nie? Ja z tych targetów czasem korzystam, czasem nie korzystam, różnie to bywa. Teraz tak, zaznaczmy sobie tutaj coś takiego, bo to będzie linia, która będzie mi potrzebna do ewentualnego odwracania się. Jeżeli tu wykres pójdzie wyżej, korekta, to możliwe, że będę chciał odwracać się, nie? Ale jeżeli chodzi o longi, to bardziej gdzieś wyżej tutaj, nie? Czyli korekta i zebranie się w ten sposób, nie? Jeżeli bym miał zmieniać koncepcję. Natomiast na razie nie. Na razie nic nie zmieniam. Fajny dołek jest tutaj, tak? Zaznaczę sobie to jeszcze na tym mniejszym wykresie. Chociaż w sumie na M5 będzie lepiej to widoczne. Zaznaczę sobie tutaj overnight low. Dobra. I to jest punkt taki, który mnie interesuje do przetestowania na początek na shorty, a później zobaczymy, nie? Jeżeli chodzi o dokładki w pozycję, bardzo chętnie, ale niżej tutaj na przetestowanie tego low. Myślę, że jak poglądacie te moje sesje, to jest schemat, który powtarzam praktycznie w kółko, nie? Jeżeli ewentualnie rozgrywam coś, zmienię sobie pozycję na przykład na wzrostową odwrotnie do mojej pierwotnej koncepcji, no i jakiś tam punkcik zawsze mam do przetestowania w mojej głowie, nie?
Lubię bazować na takiej zasadzie, że po prostu te punkty na wykresie są testowane, okrągłe poziomy, jakieś low, high, knoty, które zostały wyciągane lub jakieś obsuwy, nie? Spajki newsowe, no różne rzeczy, nie? Więc, ogólnie postanowiłem też publikować moje edukacyjne materiały, jeżeli chodzi o YouTube. Myślałem, żeby to zachować tylko na Discord, ale z drugiej strony nie każdy ma Discord, nie każdy potrzebuje Discorda, więc docelowo stworzyłem taką playlistę edukacja i tam będę wrzucał moje edukacyjne materiały. Jest ich około 100, więc myślę, że będziecie mieli co oglądać. Mam plan na rozwój tego kanału. Zobaczycie z czasem, jak to będzie wyglądać. Oczywiście live sesje też będą. Z czasem. Takie live, że będzie można w interakcję ze mną wchodzić. Na tym mi najbardziej zależy, ale czekam na dobre połączenie internetowe. Bo jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi, zapraszam do pierwszego, drugiego nagrania. Tam omawiałem temat właśnie taki, dlaczego nie mogę aktualnie prowadzić jakby nagrywek na żywo, nie? Bo wyniki zawsze pokazuję na koniec nagrania. Akurat jeżeli chodzi o te 5 dni handlowych, nie miałem jeszcze zagrania, znaczy dnia minusowego, bo zagram miałem dużo na minus, ale ogólnie wynik finalnie dociągam, udaje się ostatnio dociągać na plusie, więc bardzo się z tego cieszę. Też zapraszam do komentowania, do lajkowania, do suba. Oczywiście to jakby poszerzy moją działalność w internetach. Też możecie sobie w opisie zobaczyć moje wyniki. Nie mam nic do ukrycia, tam są wyniki 2025-2024, jeżeli chodzi o propy. Z przyczyn może mojego live konta nie udostępniam z przyczyn nie tyle technicznych, co prawnych. Oczywiście zapraszam też do przeczytania disclaimera w opisie. Ok. Open range nam się wyznaczył, nie? Co do zasady, teraz mogę szukać dokładek, nie? Bo open range, jeżeli M1 zamknie się poniżej tutaj close, to jest close wczorajszego dnia, tak? Jest settler na H1, patrzcie na settler. To jest mniej więcej to samo co tutaj, ale jest troszkę inaczej liczone i ten poziom się trochę różni, nie? Tutaj na tym koncie mogę dołożyć. To jest większe konto, tutaj bardziej mogę sobie poszaleć. I teraz tak, jakiś targecik by trzeba było wyznaczyć. 1867. Teraz tak, zrobimy tak. $1850, 67. 1800, no dobra, nie będzie tak. Tutaj jest targecik na tym koncie. Na tych kontach tutaj jeszcze zobaczę, czy nie trzeba poprawić czegoś. Zaraz sobie to poobliczam, bo w propach jest taki problem. Oni specjalnie ograniczają jakby możliwość skalowania dużych zysków, nie? No bo wiadomo, że wtedy z konta demo, bo propy oczywiście oferuje konta demo, nie dajcie się nabrać, że to są prawdziwe konta i na prawdziwym rynku, więc to są konta demo i po prostu z dema musieliby Wam wypłacać duże pieniądze, więc dlatego są ograniczenia, że musicie jakiś tam target zrobić, to się nazywa consistency rule, czyli jakby zasada spójności po polsku, czyli musicie danego procenta w stosunku do całych zysków trzymać, jeżeli chodzi o zyski dzienne. Dobra, teraz sobie tutaj jeszcze szybko obliczę. 735, dodać tą stratę z rana, bo tutaj mam, tak to wygląda. Straty z wcześniej, po prostu pod newsy rozgrywałem małą pozycję, znaczy z rana, z niedawna 14:30, nie? Pod newsy chciałem rozegrać i mały minusik był, bo to małą pozycją, nie? Dobra, tutaj tak i 66 to będzie dokładnie 801 mi wychodzi. Czyli aha, dobra. Tu coś mi na jednym koncie nie załapał. No dobra, no to robimy tak. Tutaj 801. Mniej więcej. Dobra. Na tych kontach nie mogę więcej, ale tutaj też jest źle policzone. Bo tutaj trzeba to zrobić tak. 66 dodać 1800.
1866. Dobra, będzie tak. No i to na razie zostawiam. Przejdźmy na te konta, one są mniejsze, więc trzeba bardziej skupić się tutaj. Dobra. No i co? No, nuda, nie? Nic się to nie będzie. Tu mamy breakout. Jeżeli ktoś by chciał wchodzić w pozycję, to taką bardziej bezpieczną, nie? Większą, na przykład większym ryzykiem pod scalpa, to bym się zabierał tutaj. Gdybym nie rozgrywał swingowo pozycji na duże, jakby dużą ilość punktów, to bym rozgrywał to. Czyli wejście moje byłoby na tej świeczce. To jest moja świeczka do wejścia. Ona jakby przełamuje tą linię trendu, bo to jest dla mnie najważniejsze. Faktycznie jest na VWAP-ie, ale no, można by było tu ryzykować, nie? Stop loss wtedy tutaj. Tutaj stop loss, tu wejście. No i wtedy 1 do 1. Nie wiem, gdzie tu by było 1 do 1, ale mniej więcej tak bym to rozgrywał, jeżeli mowa o scalpach, nie? Także ta strategia też jest jakby open range plus linię breakoutu. Jest jak najbardziej też fajnie, można to wykorzystać do scalpów. Ja nie scalpuję, ja rozgrywam to mniejszym ryzykiem. Większe ryzyko na mnie źle działa. Troszkę bardziej się denerwuję może nie myślę tak jak potrzeba też i no, nie służy mi to i dlatego moim zdaniem nie da się od kogoś nauczyć strategii 1 do 1, bo każdy musi dobrać strategię pod siebie, nie? Pod swoje predyspozycje, czy ktoś lubi skalpować, czy na kogoś, bo niektórzy ludzie się na przykład denerwują, jeżeli chodzi o przytrzymywanie pozycji. Ja nie mam z tym problemu, mogę długo bardzo przytrzymywać pozycję, ale na przykład źle na mnie działa duże ryzyko. Ktoś inny może mieć odwrotnie, nie? Nie przeszkadza mu duże ryzyko, lubi szybkiego scalpa, 10-20 punktów, dziękuję, do widzenia. U mnie to trochę inaczej niestety działa. Wcześniej próbowałem scalpu, nie jest to dla mnie. Zdecydowanie. Dobra, no to co? No to jak sobie leci, no niech sobie leci. Ja będę robił inne rzeczy tradycyjnie. Jak będę miał coś do powiedzenia, to się podłączę z powrotem. A na tą chwilę do usłyszenia. No, powiem wam, że kolejny męczący dzień, bo tak nic się nie dzieje. Spokojnie mogę siedzieć w domu, nic się tutaj nie dzieje. Pozycje sobie lecą, a ja sobie robię, co mam robić. Jest 20:11 i zobaczcie, dopiero teraz nastąpił jakiś ruch sensowny, nie? I tak, dołożyłem tutaj na mniejszych kontach, dołożyłem na 2 mikrokontrakty. Na większym koncie dołożyłem, jeszcze nie dołożyłem, nie? Trzymam, ale teraz to robię. Dokładam 2. I teraz muszę to tak zrobić. Jeszcze chwileczkę. Muszę się rozłączyć i połączyć, bo się coś Tradefy zawiesiło. Czasem tak jest i po prostu trzeba od nowa pozycję uruchomić. Znaczy targety poustawiać, nie? Zaraz to ogarnę. No, zamykaj się. Dobra, jest, pozamykało się. I teraz muszę od nowa po prostu take profity tutaj poustawiać. Dobra, tylko teraz tak, ile tutaj miałem ustawić, bo nie pamiętam. Od nowa liczyć. 1868. Dobra, tak to zostawiam. Niech sobie leci. Dobra, niestety nie idą, nie ciągną, więc kończymy na dzisiaj. Z zyskiem takim, nie wiem ile to będzie, jak na szybko licząc, 500, 600, 700, 800, no, około $900, więc tak to dzisiaj wyglądało. No, liczę na to, że do low dociągną, natomiast jest już 21:30, trzeba kończyć, jutro też jest dzień, także dzięki wielkie za poświęcony czas, pozdrowionka i do kolejnego nagrania, czyli pewnie do jutrzejszej sesji. Na razie, trzymajcie się.